Tak właśnie startują helikoptery. Siema, witajcie serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce, w tym szybkim odcinku z serii Storytime. Jestem w takim ukrytym parku publicznym, do którego można sobie przyjść na przykład na lunch, kupić sobie coś na wynos i tutaj usiąść. Tutaj właśnie lądują helikoptery. Fajny widok jest na Brooklyn i na most brukliński. Także taka ciekawostka, jestem tu po raz pierwszy, pomyślałam, że Wam pokażę ten parczek. A w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o mojej pierwszej takiej pracy aktorskiej, za którą kupiłam sobie samochód. Czekajcie, może w tą stronę będzie mnie lepiej widać, aczkolwiek już stąd wychodzę, siema. Więc kupiłam sobie samochód za moją pierwszą taką większą pracę i to była praca aktorska. Wtedy pracowałam jako modelka w agencji we Wrocławiu i był casting aktorski, na który poszłam i trzeba było zagrać taką onieśmieloną, zszokowaną, nagle, że się podnosi wzrok i jest pełna po prostu emocja na Twojej twarzy, właśnie takiego onieśmielenia i takiego szoku, ale takiego pozytywnego. No i wysłała mnie moja agencja modelingowa na ten casting. I słuchajcie, poszło mi całkiem nieźle, bo dostałam tą pracę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jaki to będzie zarobek, nie wiedziałam, o co chodzi. Później się okazało, że to była reklama ciuchów Hausa. Miałam wtedy 19 lat. To były wakacje między maturą a pierwszym rokiem studiów. No i poprosiłam tatę, żeby kupił mi auto, żeby mi łatwiej było dojeżdżać na studia. Ale powiedział, że słuchaj, to nie takie proste, nie mogę tak kupić Ci auta. Spróbuj sobie sama nazbierać, zobaczysz, że to nie takie proste. Challenge accepted. Challenge accepted. Próbowałam w to lato pracować jako kelnerka. Byłam fatalną kelnerką, najgorszą po prostu kelnerką z możliwych. Teraz częściej grałam, lepiej grałam na planach filmowych jako kelnerka. Lepiej mi szło niż w realu, bo w realu byłam po prostu, wszystko mi z rąk wypadało, zawsze przychodziły te filiżanki z wszystkim wylanym, nogi mnie bolały, za dużo biegania, nie. Zupełnie klimat pracy nie dla mnie. No i w każdym razie próbowałam pracować jako kelnerka, nie udawało się, wiedziałam, że muszę te pieniądze zarobić, ale nie wiedziałam jak. No i właśnie wtedy wydarzył się ten casting, wygrałam go i pojechałam autobusem gdzieś do jakiegoś, nie pamiętam, czy to były Katowice, czy gdzieś, ale do jakiegoś miasta pojechaliśmy autobusem. Ja byłam w tym autobusie z innymi ludźmi i myślałam, że tak jak ja wygrali jakiś casting. Tutaj jeszcze bardziej głośno od helikopterów i też są cały czas remonty, zobaczcie. Non-stop remonty w Nowym Jorku, wiadomo. No i pojechałam tym autobusem, a to się okazało, że to był autobus pełen statystów. A ja jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam, bo ja tylko pracowałam wcześniej jako modelka, więc nie wiedziałam, z czym to się je, nie wiedziałam, co to oznacza. No ale tam się zakolegowałam z jakimiś ludźmi, coś gadaliśmy, żartowaliśmy. No i później pojawiamy się na planie i tu się okazuje, ale fura ciekawa. Pojawiamy się na planie i tu się okazuje, że nagle ja jestem wyciągana z tego tłumu i mnie zabierają na makijaże, na włosy, na przebranie się. Bardziej tak o mnie zaczęli dbać, bo się okazało, że jestem jedną z głównych postaci. I grałam zakonnicę na wrotkach, która, właściwie nie zakonnicę, tylko taką dziewczynę, która uczy się do klasztoru. Jesteśmy na wrotkach i nagle Jezus zstępuje. Dzisiaj nie wiem, czy by nagrali tą reklamę. Koncept jest taki, że Jezus zstępuje z nieba i szuka ubrania i ma ubranie Hausa. Więc ja byłam taką osobą, która po prostu się odwraca, patrzy na niego, jest przybliżenie na moją twarz, a ja jestem po prostu w szoku, że go widzę, jaki on jest zajebisty, że ja chcę też chcę mieć takie ubrania. Więc
Już później jestem częścią całej tutaj ekipy w ubraniach House'a i byliśmy też na billboardach, na plakatach na sklepie House. Także to też było śmieszne, że przechodziłam gdzieś jakąś galerią, widziałam sklep House'a i od razu siebie na plakacie. Później miałam jeszcze taką sytuację, że byłam na tym pierwszym roku studiów i chyba drugi tydzień i nauczyciele tak patrzą na nas, czytają nazwiska, doszli do mnie, tak patrzy się na mnie ta nauczycielka i mówi: a ja cię skądś kojarzę. A jakaś laska z tyłu, której jeszcze nie znałam, mówi: z telewizji. I się tak głupio zrobiło, bo akurat jak wyszła ta reklama, kiedy zaczynałam szkołę, zaczynałam uniwersytet, więc od początku już mnie kojarzyli w ogóle z telewizji. I jeszcze takie dwa aspekty ważne tej historii. Po pierwsze, to jest taki śmieszny aspekt tej historii, ale jak my to nakręciliśmy, to było na początku września i później zrobiliśmy tam ten reżyser, jacyś tam najważniejsze osoby z tej produkcji zrobiły taką imprezę jako sukces, że się reklama udała i tak dalej, początek września. I ja wracam z tej imprezy, z jakiejś domówki na Biskupinie we Wrocławiu. Wracam z tej imprezy do domu o godzinie 6:30, 7 rano, totalnie pijana i słuchajcie, jestem w autobusie z nauczycielami z mojego liceum, które skończyłam kilka miesięcy wcześniej, narąbana po imprezie, która miała uczcić sukces, że nakręciliśmy tą reklamę, także taka po prostu śmieszna sytuacja. No i druga najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o to wideo, to jest to, że kupiłam sobie za tą reklamę moje pierwsze auto. Nie pamiętam dokładnie, ile zarobiłam, pamiętam, że auto niecałą 10 kosztowało wtedy, jakiś używany Peugeotik, ale tak jak sobie obiecałam, tak jak przyjęłam to wyzwanie, żeby zarobić na własne auto, tak mi się udało. No, także takie były moje początki w ogóle z kamerą. Zaczęłam od reklamy House'a, z takich większych prac. Dzięki wielkie za zobaczenie tego przydługiego story time. Mam nadzieję, że mimo to się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce na moim kanale. W środę jak zwykle długi odcinek. Na razie, pa!